Witam o poranku. Co w Dzień Kobiet zrobi Glapiński? Stopy, co dalej? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji marcowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Co w Dzień Kobiet zrobi Glapiński? Stopy, co dalej? Dla nas, dla Polaków najważniejsze jest dzisiaj na rynkach finansowych to, co zrobi prezes Glapiński, czyli jaka będzie decyzja Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych, jakie będą perspektywy co do stóp procentowych, jakie będą perspektywy zarysowane w komunikacie i wszystkich informacjach, które się pojawią dzisiaj i jutro dotyczących projekcji inflacyjnej Narodowego Banku Polskiego. Pod to teraz rynek się pozycjonuje i pod to będzie otwierał swoje pozycje. Teza główna jest taka, że stopy procentowe pozostaną bez zmian, tak oczekuje rynek, i że w perspektywie następnych miesięcy i następnych kwartałów będziemy świadkami procesów dezinflacyjnych. Nie wiadomo też oczywiście, jaka będzie ścieżka tych procesów dezinflacyjnych. Natomiast rynek zaczyna także myśleć o tym, że w perspektywie roku będziemy świadkami obniżek stóp procentowych. No i zobaczymy za chwilę, czy faktycznie tak się dzieje i kiedy można się spodziewać takiego zachowania. Więc patrzmy dzisiaj i bądźmy wyczuleni na wszystkie informacje, które będą pojawiały się dotyczących projekcji i tych wszystkich prognoz Narodowego Banku Polskiego o inflacji, ponieważ to jest ten czynnik, który może doprowadzić do bardzo dużej aktywności i podwyższonej zmienności na polskim złotym, na polskich obligacjach przede wszystkim, a w dalszej części także na polskich akcjach. Zaczynamy od WIBOR-u 3-miesięcznego, który jak widzimy już od połowy stycznia jest w miarę wytłumiony, tutaj niewiele się dzieje. Natomiast dla porównania, jak zachowują się stawki, które pokazują, jakie są rynkowe oczekiwania co do przyszłych stóp procentowych, i w tym wypadku widzimy, że krótkoterminowo naprawdę rynek nie spodziewa się żadnej zmiany w polityce monetarnej. Wszystko jest już zdyskontowane i oczekujemy co do tego, jaka może być przyszłość, czyli gdzie może być ten moment, kiedy rozpocznie się proces obniżania stóp procentowych. Jeszcze miesiąc temu rynek prognozował dwie nawet obniżki stóp procentowych w końcówce 2023 roku. Natomiast końcówka lutego przyniosła nam wymazanie oczekiwań co do tego, że taka obniżka może mieć miejsce. Natomiast zobaczmy, że wystarczyło tylko, że optymizm na początku marca się pojawił i także pojawiły się pierwsze znowu przesłanki sygnalizujące, że rośnie znowu oczekiwanie co do pierwszej obniżki stóp procentowych w końcówce 2023 roku. Więc widzimy, jak bardzo ten optymizm, który pojawia się na polskich aktywach, który jest widoczny na rynku złotego, przede wszystkim na polskich obligacjach, ponieważ tutaj ta korelacja z obligacjami polskimi jest najbardziej dobrze widoczna, oraz także na rynku polskich akcji, prowadzi do zmian oczekiwań co do przyszłej polityki monetarnej Rady Polityki Pieniężnej, co do tego, kiedy będzie pierwsza obniżka stóp procentowych. No i po tych informacjach i po tym zachowaniu na początku marca rynek jednak zaczyna przebąkiwać znowu, że może być pod koniec tego roku pierwsza obniżka stóp procentowych. Byłaby to bardzo dobra wiadomość oraz byłoby to zbieżne z tym, jak rynek oczekuje, co się może stać na przykład w Stanach Zjednoczonych, ponieważ te oczekiwania są także bardzo zbieżne z potencjalnymi zmianami w polityce monetarnej, czyli na początek procesu obniżania stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Obniżka pod koniec tego roku w Polsce nie byłaby niczym nadzwyczajnym, po prostu byłaby odzwierciedleniem tego, co na przykład dzieje się w Stanach Zjednoczonych. No i oczywiście zobaczymy, jakie będą tego reperkusje. Nikt nie spodziewa się ani podwyżki, ani zmiany, ani obniżki, ani podwyżki stóp procentowych. Na następnym wykresie bardzo czytelnie to widać. I także obserwujemy od kilku dni silną presję na polskie obligacje. Rynek odbija od średniej 200-sesyjnej. Wygląda na to, że średnia pięknie zadziałała i w tym wypadku preferowane są scenariusze zakładające dalsze umocnienie krajowych
obligacji, dalszy wzrost cen, spadek rentowności. To ma być efekt oczekiwań co do przyszłej polityki monetarnej, ale przede wszystkim co do tego, że inwestorzy własnymi pieniędzmi wierzą w procesy dezinflacyjne, wierzą, że faktycznie tak się stanie, że odczyty inflacyjne, które poznamy za luty, za tydzień, będą już nam pokazywały ostateczny szczyt szczytów tempa wzrostu cen, a później systematycznie z każdego miesiąca, z miesiąca na miesiąc będziemy obserwować znaczące zmniejszenie tempa wzrostu cen, czyli procesy dezinflacyjne. I pod to teraz rynek spekuluje. Wczorajsza sesja na Wall Street przyniosła nam negatywne zjawiska, jeżeli chodzi o ryzyko, warto być tego świadomym i zobaczymy, jak dzisiaj polskie aktywa na to zareagują, czy w ogóle zareagują, czy to już czasem nie jest uwzględnione w cenach. Natomiast jeżeli chodzi o polskie obligacje, to popatrzmy także na zachowanie całego ETF-u, na polską krzywą dochodowości i w tym wypadku rynek bardzo ładnie nam sygnalizuje, że te ostatnie ruchy na polskich obligacjach były tak jakby ruchem powrotnym do linii szyi formacji podwójne dno, czyli także z technicznego punktu widzenia jest około 60 do 65% prawdopodobieństwa, że przed nami następna fala umocnienia cen, czyli spadków rentowności, czyli bardzo dobre zjawiska dla polskich obligacji byłyby w cenach. Jeszcze raz przypomnę, polskie obligacje zachowują się w taki sposób, jakby wszystkie negatywne zjawiska związane z inflacją w Polsce były już uwzględnione w cenach, a rynek, który dyskontuje przyszłość, dyskontuje bardzo dynamiczne procesy dezinflacyjne. Przypominam wykres, który pokazuje, że w momencie, kiedy jesteśmy tuż przed danymi o lutowej inflacji, rentowności polskich obligacji nie były w stanie nawet zbliżyć się do poziomu 7%, a równolegle amerykańskie obligacje zbliżyły się do poziomów maksymalnych, które były w październiku, a to sygnalizuje moim zdaniem coraz większą i relatywnie rosnącą siłę polskich papierów, polskiego rynku. Jest to oczywiście niezwykle pozytywna informacja, daje potencjał ku temu, żebyśmy świadkami byli wkrótce wielkiej presji na polskie aktywa, nie tylko na rynek obligacji, ale także na rynku akcyjnym. Wczorajsza sesja na euro-dolarze, która przyniosła dyskontowanie słów prezesa Powella i wszystkich informacji, które się pojawiły, przyniosła nam negatywne zjawiska na euro-dolarze. Teoretycznie złoty powinien się wyraźnie osłabić, ale taki ruch obserwujemy tylko na dolar złotym, ponieważ na euro złotym cały czas pozostajemy poniżej psychologicznego poziomu 4,70, czyli sygnały na rynku złotego moim zdaniem są dalej utrzymane, chociaż oczywiście para dolar do złotego wróciła nad poziom 4,40, ale także zwróćmy uwagę na rosnącą relatywną siłę złotego w ostatnich dniach, ponieważ równolegle, kiedy euro-dolar testuje swoje ostatnie minima, jesteśmy oddaleni o 5 groszy od swoich poziomów maksymalnych z lutego na parze dolar do złotego, a to moim zdaniem jest następny sygnał, że relatywnie polskie papiery, polskie obligacje, polski złoty, polskie akcje są kupowane i to jest dobry sygnał, zwiastun tego, że ktoś tankuje polskie, wszystko co jest polskie. Nie zdyskontowaliśmy wczoraj moim zdaniem spadków indeksów giełdowych na Wall Street, dlatego też dzisiejsza sesja powinna przynieść nam otwarcie niżej, natomiast myślę, że jest coraz mniejsza szansa na to, że będziemy świadkami łamania wsparć, a to, że rynek ma ochotę na wzrosty widać gołym okiem. Odsyłam do wczorajszego materiału popołudniowego dotyczącego polskiego rynku akcji. Jest tam zdecydowanie więcej o potencjalnych szansach i zagrożeniach dotyczących rynku polskich akcji. No i dzisiaj poznamy pierwsze dane z rynku pracy ze Stanów Zjednoczonych. Ten tydzień dla inwestorów zagranicznych najważniejszy będzie pod względem oczekiwań i dyskontowania tego, jakie będą dane z rynku pracy za luty. Dane poznamy w piątek o godzinie 14:30, ale dzisiaj o godzinie 14:15 poznamy wstępny raport z rynku pracy z sektora prywatnego, wskaźnik ADP. I widzimy tutaj, jakie są prognozy, odchylenie standardowe i w tym kierunku będziemy się pozycjonować. Zobaczmy, że nie ma ani jednej instytucji, która by prognozowała, że te dane będą miały wartość ujemną.
Dlatego też moim zdaniem dzisiejsze dane, jeżeli będą znacząco różniły się od mediany prognoz, mogą przynieść nam podwyższenie zmienności, chociaż myślę, że rynek i tak będzie czekał na to, co się wydarzy w piątek, ponieważ te dane mają bardzo duże znaczenie. Poznamy dzisiaj o godzinie 16 także decyzję Banku Kanady w sprawie stóp procentowych, ale w tym wypadku także widzimy, że nic ma się nie zmienić, stopy procentowe mają pozostać bez zmian, a dzisiaj o poranku będziemy dyskontować dane o sprzedaży detalicznej w styczniu. Dane należą do kategorii twardych, dlatego rynek może na nie zareagować, chociaż są to dane za styczeń, czyli dane już historyczne, a jak wiemy, rynki dyskontują przyszłość, różne warianty przyszłości. Natomiast zobaczymy, czy faktem jest, że ścieżka zachowania gospodarki na początku 2023 roku jest lepsza niż wcześniejsze pesymistyczne scenariusze, które były pisane pod koniec poprzedniego roku. Myślę, że w taki sposób rynek będzie do tego podchodził. No i wczorajsze słowa prezesa Powella doprowadziły do nawrotu negatywnych zjawisk na rynkach ryzyka. Indeks Standard & Poor's wrócił poniżej poziomu 4000 punktów. Warto zwrócić uwagę, jaka jest teraz duża waga tego znaczenia tego poziomu. Poziom pełni rolę punktu odniesienia. Natomiast te perspektywy co do danych z rynku pracy są ogromne, więc prawdopodobnie rynek będzie wyczekiwał na to, co się wydarzy w piątek i następne godziny i następne 2 dni na giełdach papierów wartościowych na Wall Street będą raczej przebiegały pod znakiem wyczekiwania. Myślę, że to jest scenariusz bazowy. W okolicach tego poziomu 4000 punktów scenariusz konsolidacji wydaje się być scenariuszem najbardziej prawdopodobnym. I widzimy rosnącą relatywną siłę niemieckich spółek, dlatego też moim zdaniem oddala się perspektywa spadków, a rośnie perspektywa wzrostów indeksów giełdowych. Natomiast zobaczymy, jaka dzisiaj będzie reakcja na to, co się wydarzyło wczoraj. Im będzie mniejsza reakcja negatywna, tym większy sygnał, że rynek ma ochotę na kontynuację tendencji wzrostowej. Obserwujemy różnorakie sygnały płynące dzisiaj po sesji azjatyckiej. Mamy wzrosty indeksu giełdowego w Japonii, ale mamy spadki indeksu giełdowego w Hongkongu. Dlatego też taki miks sygnałowy nie pozwala na jednoznaczną interpretację tych wczorajszych wydarzeń na Wall Street i spodziewam się więc z tego tytułu, że otwarcie na giełdzie w Polsce może być nieco niżej, ale jakiejś większej luki spadkowej raczej się nie spodziewam na futures na indeks WIG20. Amerykańskie obligacje wracają w rejonie 4%, no i także ten poziom pełni rolę punktu odniesienia, podobnie jak poziom 4000 punktów na indeksie Standard & Poor's, a amerykański dolar, jak już mówiłem, wrócił na euro-dolarze w okolice ostatnich minimów i tego wsparcia w rejonie 1,05, gdzie mamy zniesienie Fibonacciego 38,2% całej ostatniej fali wyprzedaży amerykańskiej waluty. No i jest to wyśmienity poziom, żeby rynek zaczął o niego walczyć, dyskontując dane z rynku pracy w piątek oraz dane o inflacji ze Stanów Zjednoczonych, decyzje Fedu, które poznamy w następnych dniach. Dlatego też te wydarzenia mają ogromne znaczenie i nie spodziewam się przełamania tych poziomów przed tym, jakie te publikacje będą się nam ukazywały. Zachowanie rentowności amerykańskiego dolara załamuje formację klina zwyżkującego na parze dolar do jena i zobaczymy prawdopodobnie dzisiaj, czy faktycznie przynajmniej górne ograniczenie tej formacji cały czas pracuje. Obserwujemy także zachowanie bardzo podobne do euro-dolara na cenie złota, a relatywnie większą determinację podaży na cenie srebra, ponieważ tutaj przeszedł rynek już ostatnie minima i ma ochotę na dalsze spadki. Tutaj relatywna słabość ceny srebra jest lepiej widoczna, natomiast wygląda na to, że będziemy wkrótce także świadkami testów wsparcia na cenie miedzi, a to także ma duże znaczenie. Gdyby wsparcia zostały pokonane, byłby to pretekst dla rynków akcyjnych do wyprzedaży. Myślę, że taka powinna być interpretacja. I na koniec Bitcoin, który raczej nie wykorzystał szansy na wyprzedaż
po wczorajszym zachowaniu indeksów giełdowych na Wall Street, no ponieważ spadki były, ale raczej takie śladowe. Natomiast widzimy, że jesteśmy cały czas nad minimami, które były w lutym ustanowione, więc moim zdaniem także pojawia się pewnego rodzaju sygnał relatywnej siły kryptowaluty względem tego, co się dzieje na Wall Street, na indeksach giełdowych. No i dopiero myślę, że pokonanie ostatnich maksimów byłby sygnałem, że pewnego rodzaju ocieplenie klimatu inwestycyjnego się pojawia. Natomiast rynek także widzi, że tutaj kryptowaluta odbija od swojej średniej 200-sesyjnej na wykresie tygodniowym, czyli z rejonu poziomu 25 tysięcy dolarów, a to daje ten potencjał ku temu, żeby jednak dać większe prawdopodobieństwo niż 50% na scenariusze prospadkowe. I taka jest moja interpretacja tego, co się dzieje teraz na Bitcoinie. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji marcowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail poniżej, będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam. Zachęcam. Życzę dzisiaj stopy zwrotu i miłego dnia. Pozdrawiam.